klient po przejściu na Magento mógł realizować tak naprawdę 100% więcej zamówień. Jeżeli ktoś zastanawia się, mając już jakiś realny biznes, sprzedaż offline'ową, zastanawia się, czy ja to postawię sam, czy lepiej wziąć firmę, no to już powinna się zapalić lampka, że to chyba Magento nie jest dla mnie. Sklep jest cały czas rozwijany i samo przejście z dedykowanego systemu na Magento była wymuszona tym, że poprzedni system już nie dawał rady. Z racji tego, że to jest open source, no to co też jest w sumie ważnym aspektem, klient jest właścicielem kodu, sklepu, co nie jest oczywiste w SaaS-ach i z racji tego właśnie, co powiedziałeś przed chwilą, jest dużo deweloperów, jest dużo software house'ów, które się zajmują rozwojem Magento i nie ma problemu ze znalezieniem kogoś, jeżeli z kimś nam nie jest po drodze, z kim akurat współpracujemy. Cześć, witamy wszystkich na podcaście wideo naszego kanału Przecommerce, gdzie będziemy rozmawiać na temat, jak skutecznie sprzedawać online i jak prowadzić sprzedaż i promować swoją ofertę i swoje produkty we sprzedaży internetowej. Okazją do rozmowy jest pojawienie się nowego modułu Przelewy24 na platformie Magento, który niedawno został wypuszczony, więc podczas tego spotkania będziecie mieli okazję dowiedzieć się nie tylko, jak skutecznie zwiększyć sprzedaż w swoich sklepach, ale też zobaczycie, jak dobrze uruchomić sklep, jak uruchomić sklep w ogóle od początku, ale też zobaczycie i usłyszycie o tym, jakie mamy w ofercie modułu Przelewy24 funkcjonalności, które potrafią i pomogą wam zwiększyć konwersję. Dowiecie się też, czym jest samo Magento i jak najlepiej wykorzystać tą platformę do sprzedaży. Ja nazywam się Michał Bzowy, od 20 lat jestem członkiem społeczności e-commerce, jestem związany z płatnościami, jestem w tej chwili od początku współtwórcą i w tej chwili CIO w firmie, która obsługuje system Przelewy24. Jest to największa platforma e-commerce'owa w Polsce, obsługująca płatności dla największych systemów. Pewnie mieliście okazję nie korzystać, robiąc codzienne zakupy. Moim dzisiejszym gościem jest Radosław Toczek, CIO firmy Cloudrock, firmy, która jest ekspertem w dziedzinie wdrażania właśnie platformy Magento. Magento to jest jeden z platform, które są dostępne do rynku. Jako ekspert i osoba, która siedzi w tym ekosystemie od dawna, będziemy mieli okazję wymienić doświadczenia dotyczące realizacji sprzedaży internetowej przy pomocy właśnie tej platformy. Także witam Cię, Radku, bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w naszym programie. Witam, tak. Od tak naprawdę już ponad 10 lat wdrażamy Magento, więc trochę tych projektów powstało. Może zacznę od tego, co to jest Magento. To tak naprawdę system open source'owy, na którym można w stosunkowo łatwy sposób postawić swój sklep. Jest to system, który jest jednym z najbardziej popularnych, jeśli chodzi o e-commerce ogólnie i tak naprawdę jednym z najbardziej elastycznych. Pozwala na postawienie kilku sklepów, które mogą być w różnych językach, w różnych walutach i tak naprawdę te sklepy mogą mieć kompletnie inne produkty, mogą te produkty być połączone, kategorie też mogą być te same w różnych sklepach albo osobne, także jest to bardzo elastyczny system, co wiąże się z tym, że niekoniecznie jest łatwy też w implementacji. To za chwilę dojdziemy do szczegółów technicznych, natomiast ja mam jeszcze takim tytułem wprowadzenia, bo też zanim przygotowując się do programu, przejrzałem sobie trochę twoją wizytówkę w sieci, to kim jesteś, jak się reprezentujesz na social mediach i widzę, że twoją taką pasją wręcz jest promowanie kultury uprawniania UX-a i w ogóle funkcjonalności sprzedaży e-commerce. Czy to jest, skąd to się w ogóle wzięło? Czy to jest twoja pasja, czy taką samą misję postawiłeś, żeby szerzyć tą informację, bo widziałem, że taką kopalnią wiedzy, gdzie można znaleźć mnóstwo informacji, jest, zarówno twój LinkedIn, jak i inne social media, ale na przykład blog Cloudrocka, tak, gdzie publikujesz różnego rodzaju artykuły. Link do tego znajdziecie oczywiście poniżej w opisie. Natomiast skąd ta pasja związana z tym podkręcaniem wydajności sklepów? Tak, wzięło to się z tego, że na początku zacząłem pisać i też mój zespół zaczął pisać, żeby sobie tą wiedzę poukładać, żeby móc tą
wiedzę łatwiej przekazywać, żeby móc się podzielić linkiem, jeśli rozmawiamy o jakichś konkretnych przykładach, problemach. Kolejnym takim motorem napędowym, żeby wrzucać te bloki są sklepy, w których widzę fajną reklamę, a potem wchodzę na sklep i widzę braki w podstawowych elementach, czy to rozmieszczenie UX-a, czy jakieś konfiguracje, jeżeli wiem, że to jest sklep na Magento, że coś można zrobić lepiej, czy też jakieś podstawowe błędy w SEO. I to też pomaga nam przy znajdowaniu tematów do naszego bloga. No i też dzięki temu pokazujemy takie miejsca, w których ten klient potencjalny może poprawić swój sklep. Jest to bardzo ogólne, raczej taka zajawka spójrz na to, spójrz na tamto, niż jakieś wchodzenie w bardzo szczegóły, ale no ktoś, kto przeczyta nasz artykuł, to zawsze będzie mógł później poszerzyć swoją wiedzę. No też staramy się być na bieżąco z różnymi trendami, czy różnymi regulacjami, które nam nasza kochana Unia wprowadza. Także to też staramy się opisywać. Czasami trafi się bardziej techniczny artykuł, także też i programiści mogą z tego skorzystać, i UX-owcy, Tak, jak wchodzimy właśnie w takie bardziej szczegóły, co, gdzie i jak poumieszczać na stronie, żeby ona lepiej sprzedawała. Tak, bo też widziałem, że to jest bardzo dobry materiał nie tylko dla społeczności Magento, bo tam wszędzie Magento się pojawia, ale to tak naprawdę są wskazówki dla każdego, kto prowadzi sklep, co poprawić, takich podstawowych rzeczy, tak jak mówisz, do bardziej złożonych, aby ten UX i to doświadczenie klienta było lepsze. Ale o UX-ie pogadamy sobie w następnym odcinku i myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby ten temat pogłębić. Jak zaczynaliśmy przygodę z Przelewy24, to pamiętam, że pierwszą taką naturalną formą integracji była bezpośrednia integracja. Wystawialiśmy API dla naszych merchantów. Oni musieli jakby być tym inicjatorem połączenia się i zintegrowania systemu Przelewy24 bezpośrednio w swoim sklepie. Wtedy powstawały głównie sklepy takie budowane przez studentów i takie powiedzmy pierwsze kroki. Natomiast potem jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się różnego rodzaju platformy. Ja pamiętam, że pierwszą, którą zintegrowałem, bo była Oscommerce, nie wiem, czy ona do dzisiaj jeszcze działa, ale to było Oscommerce, potem było kilka innych. No i faktycznie w pewnym momencie napotkaliśmy na Magento i to był chyba taki pierwszy naprawdę porządny, solidny framework, który już był wyzwaniem, żeby go zintegrować. Z uwagi na to, że miał naprawdę już taki dzisiejszy framework deweloperski to był, tak? To nie była zbiór open source'owego kodu, tylko to było ładnie pobudowane, podzielone w moduły. Bo to może zacznijmy, właśnie zacząłeś już troszkę na początku mówić o tym, czym jest sam Magento. Jakbyśmy trochę właśnie przybliżyli naszym słuchaczom, do czego to możemy wykorzystać, czy to jest sklep dla każdego, czy to jest dla jakiejś grup bardziej docelowych, komu byś polecił tą platformę? Znaczy, na pewno nie dla każdego, raczej dla sklepów, które mają jakiś budżet na rozwój, mają też zespół bądź zespół deweloperów, bądź chcą to gdzieś outsourcować, i to jest raczej system dla sklepów, które mają bardziej skomplikowaną logikę biznesową, czy to przedsprzedażową, czy posprzedażową, mają więcej systemów, które trzeba zintegrować, i te systemy mają różne typy danych, różne przesyłanie tych danych. Wtedy Magento sprawdza się najlepiej, bo Magento jest bardzo elastyczne, przez to dosyć trudne w rozwoju, jeżeli się go nie zna, i takie podatne na błędy, jak jeżeli ktoś coś za szybko napisze. Dlatego to Magento raczej rekomendowałbym dla kogoś, kto ma troszeczkę większy e-commerce, albo jeżeli ma mały e-commerce, ale ma plany rozwoju, to żeby rozważył Magento, bo fajnie jest postawić szybko sklep w SaaS-ie, taki proof of concept, tylko później pojawia się problem, jak trzeba dopisać jakąś dedykowaną funkcję, ktoś sobie wymyślił, chcemy zrobić coś fajnego, okazuje się, że trzeba na to czekać i to
dzień, dwa, tylko raczej miesiąc. Albo w ogóle. Tak, albo w ogóle, tak, jeżeli ktoś jest za mały, to taka platforma. Z ciekawostek powiem, że kiedyś mieliśmy takiego klienta, to był sam początek jeszcze jakby dziki zachód polskiego e-commerce'u i mieliśmy klienta, który dostarczał platformę za jakieś naprawdę śmieszne pieniądze i to było śmieszne pieniądze na zasadzie 300 zł na rok, albo w ogóle 300 zł, to chyba nie wiem, no może 300 zł, nie wiem, nie było jeszcze modelów subskrypcyjnych, więc nawet jestem w stanie uwierzyć, że to było 300 zł na rok, natomiast zero wsparcia. I jak klienci coś chcieli, to dzwonili do nas, bo na przykład był jakiś problem z płatnościami, czy czymś, dzwonili do nas. My mieliśmy nawet problem z dostaniem się do tej firmy, a na końcu jak udało nam się do tego pana szanownego zadzwonić, no to okazało się, że pan ma taką politykę po prostu biznesową, że on sprzedaje to tanio, ale ludzie nie mogą oczekiwać od niego nic w zamian. Więcej. I to jest właśnie ta różnica. Oczywiście już jesteśmy dalej i te platformy, które dzisiaj są, które istnieją, dostarczają znacznie większą wartość i wsparcie, jakby dbają o swoją renomę niż wtedy, ale to tak jak mówisz, jeżeli chcemy coś prostego, możemy sobie postawić sklep na nazwie czy homie, natomiast jeżeli chcemy czegoś więcej, no właśnie, a czegoś więcej, bo jak ty to widzisz w ogóle, jeżeli chodzi o modele sprzedażowe? Czy Magento nadaje się tylko do takiego typowej sprzedaży, gdzie sprzedaję produkty, wystawiam produkty, mam taką typową ofertę, produkt, nie wiem, książki, buty, ubrania, czy jest tam jeszcze miejsce na jakiś model subskrypcyjny, jest tam model na jakieś inne modele sprzedażowe, czy tylko bardziej to jest nastawiona platforma na taki typowy e-commerce? Tak naprawdę ogranicza nas wyobraźnia i budżet, bo no nie wszystko się opłaca. Robiliśmy i modele subskrypcyjne, i modele takie, można powiedzieć, półsubskrypcyjne, gdzie ktoś kupował tylko przez, nie wiem, 2-3 razy powtarzał ten zakup i czy tam powiedzmy było to w jakichś paczkach dostarczane. Realizowaliśmy też nasz w sumie największy obecnie klient, czyli Dietę od Brokuła. To jest catering, niby sklep, niby sprzedaż diet, ale tak naprawdę pod spodem ta sprzedaż diet to jest tylko taki początek. Wszystko to, co jest corem tego biznesu, no to jest pod spodem. To do tego jeszcze do tak, wrócimy, może potem jak będziemy rozmawiać o wdrożeniach. Tak, więc można implementować bardzo dużo. Najważniejsze jest omówienie takich potrzeb biznesowych, ustalenie z kimś, kto zjadł zęby na Magento, co można, co nie można, co się opłaca, co zrobić można troszeczkę inaczej i wtedy można podjąć decyzję taką świadomą, czy warto iść w stronę Magento, czy warto budować jakąś konkretną funkcjonalność, a którą można lepiej porzucić, bądź zrobić coś innego. Inaczej. Z uwagi na to, że ten podcast ma być dla osób startujących, ale też może średnio zaawansowanych, jakbyś mógł nam przybliżyć pokrótce, dosłownie w kilku zdaniach, żebyśmy też nie weszli znowu za głęboko technicznie. Mam pomysł na biznes, chciałbym postawić sklep Magento. Jak zacząć po kolei? Zacznijmy może od takiej ścieżki, że no dobra, od zera, tak? Od zera chciałbym postawić sklep, słucham tutaj o Magento, stwierdzę, o kurczę, fajna platforma, może faktycznie wykorzystam ją w swoim biznesie. Produkty, tak. Mam produkty, mam opisy, ale to też jeszcze do opisu może dojdziemy, ale mamy dane dotyczące produktów, mam magazyny, chciałbym to zacząć sprzedawać online. I teraz jak postawić Magento od strony takiej troszkę jakbyś liznął technologii, od, nie wiem, doboru hostingu czy serwera po kolei aż do uruchomienia takiego szkieletu sklepu, powiedzmy. Tak. Magento jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Będę do tego wracał, bo to nie jest lekki system, ale też nie jest aż tak ciężki, no, utrzymuje się już ładnych parę lat, więc to jest, powiedzmy, taki proof, udowodnienie, że można na tym długo pracować. Trzeba zacząć oczywiście od serwerów. Najlepiej jakiś serwer dedykowany, bądź cloud, który można fajnie skalować, i to jest taki punkt wyjścia. Można to zrobić na hostingu współdzielonym, można to zrobić na jakimś VPS-ie, tylko to jest na krótką metę. Teraz hostingi pod Magento nie są takie drogie, żeby dostać coś dedykowanego i móc to fajnie skalować, więc rozważałbym te dwie opcje, czyli serwer dedykowany bądź jakąś chmurę. Jedyne co, to trzeba zainstalować to, co Magento rekomenduje, czyli PHP, MySQL-a, Redisa i jakiegoś OpenSearcha.
To jest też stosunkowo proste, no w zależności dla kogo, ale no nawet z pomocą jakiegoś czata GPT można to ogarnąć. Jak mamy już ten serwer skonfigurowany z systemami w odpowiednich wersjach, no to kolejne kroki już są bardzo proste, bo wchodzimy na Commerce, Adobe Commerce i link pewnie wrzucimy do opisu i tam zakładamy konto, generujemy klucze. Przy pomocy tych kluczy pobieramy przy użyciu kompozera za pomocą jednej komendy kod Magento z najnowszej wersji. Następnie już przy użyciu komend magentowych, tam są bodajże 3 albo 4 komendy, które wklejamy do konsoli, instaluje nam się sklep i ten sklep podczas instalacji uzupełnia swoją konfigurację wszystkimi dostępami do niezbędnych systemów i tak naprawdę tyle. Mamy już gotowe Magento, które trzeba skonfigurować. No tutaj już jest troszeczkę zabawy, ale samo Magento mamy i już wtedy tak naprawdę laik, osoba nietechniczna przy pomocy dokumentacji może sobie powoli konfigurować. Czy to zrobi dobrze, czy nie, no to też kwestia dyskusyjna, no bo system jest duży, można go skonfigurować na wiele sposobów i nie wszystkie są wskazane. Oprócz tego oczywiście jeszcze domena, certyfikat, No, tego typu rzeczy. Także tak, tutaj, tak, jeżeli tak, tak. słuchają nas dział biznesowy, to już myślę, że po pierwszych 2 zdaniach już są przerażeni. Więc to moje drugie pytanie, bo tak jak właśnie rozmawialiśmy o tych platformach, które istnieją, takich powiedzmy out of the box, dostarczanych przez na przykład Home czy nazwę, no to tam de facto jak założę sobie konto w nazwie sklepu, klikam i działa. Nie? Tutaj jest trochę więcej tej zabawy, więc z twojego doświadczenia jaka jest lepszy proces wdrożenia? Czy to jest wdrożenie samodzielne? Tak jak słyszymy, jest tam trochę tych kroków i jak ja już słychałem, to już gdzieś z boku mi się otwierają jakieś dockery, które trzeba postawić, kompozera trzeba zainstalować, więc to też nie jest takie, tam trzeba trochę z tyłu jakby technicznie podubać. Czy lepiej to w przypadku Magento? Bo wiem, że każda platforma ma swoją specyfikę, natomiast w przypadku Magento, czy lepiej skorzystać z firmy takiej jak wasza, eksperckiej, która zrobi to w sposób właściwy i jakby zaoszczędzi nam nawet kosztów wdrożenia już na starcie, pomijając fakt, że często z tymi platformami, z czym ja się spotykałem, jest tak, że jak zainstalujesz, to działa, ale w momencie, gdy zaczniesz coś grzebać, to w pewnym momencie może ci przestać działać i potem, żeby to cofnąć do tego, to najlepiej nainstalować ją od nowa. Więc tu te platformy mają i te frameworki gotowe mają taką specyfikację, że często można właśnie w taką ślepą uliczkę się wpędzić, że jak sobie zainstaluję działa, jak zaczynam coś sobie już customizować, to zaczyna mi się to wszystko trzęść w posadach i żeby to postawić, potem jest problem. Jeżeli ktoś zastanawia się, mając już jakiś realny biznes, sprzedaż offline'ową, zastanawia się, czy ja to postawię sam, czy lepiej wziąć firmę, no to już powinna się zapalić lampka, że to chyba Magento nie jest dla mnie, bo tam jednak jest troszeczkę zabawy i nie opierałbym swojego biznesu, który działa gdzieś na przykład w offline'ie, o Magento bez wiedzy technicznej. Tak? Da się to zrobić, ale no zdecydowanie nie polecam. Lepiej zainwestować w jakiegoś freelancera, który też to ogarnie, bądź taką jak nasza firma, która zrobi wszystko od A do Z i jeszcze podpowie, co można zrobić, żeby było lepiej. Także nawet osoby techniczne nie powinny, znaczy nawet osoby, które mają jakiś background techniczny, typu byli kiedyś DevOpsem bądź programistą, też raczej lepiej, żeby zostawili to osobom bardziej doświadczonym, bo na przykład my każdego dewelopera, który u nas się pojawia, prowadzimy przez onboarding, gdzie on stawia sobie Magento od A do Z i musi się nauczyć, jak to działa, z czym to się łączy i widzimy nawet osoby doświadczone, które znają tylko PHP, mają czasami jakieś tam drobne problemy, mają drobne problemy przy instalacji. Z drobną pomocą to nie ma, są w stanie postawić to Magento, ale jak ktoś nie ma wsparcia jakiegoś zespołu, nie może zapytać,
to wtedy pojawiają się problemy, frustracje i to może potrwać kilka dni, aż ktoś podejmie decyzję. Jednak fajnie, żeby ktoś inny to zrobił. Tak, czy też jakby z doświadczenia wiemy, że do pewnego momentu utrzymywaliśmy moduł w naszym Przelewy24 wewnętrznie, ale w pewnym momencie powiedzieliśmy że to jest ta wiedza, to know-how dotyczące konkretnej platformy jest na tyle już specyficzny, te platformy są na tyle rozbudowane, że ta wiedza ekspercka się przydaje. I lepiej taki moduł, nawet moduł, który mamy u siebie, też outsourcujemy, żeby ten moduł był dobrze zrobiony, a nie napotykać jakichś problemów potem w przyszłości. Tym bardziej, że coś w Magento można zrobić i można zrobić. Można zrobić tak, że działa i później ciężko to utrzymać, a można zrobić to zgodnie ze standardami i wtedy każdy upgrade Magento nie powoduje problemów. Upgrade to w ogóle jest osobny temat, ponieważ utrzymanie tej platformy, zainstalowanie to jest jedna rzecz, ale tak jak rozmawialiśmy sobie o hostingach w różnych firmach, to gęsto te firmy mają jakiś life cycle konkretnego technologii i na przykład czy wersja PHP wygaszana jest, czy wersja MySQL jest wygaszana i do tego trzeba nadążać z tymi aktualizacjami, czyli zarówno system, jak i te różne moduły, które będziemy instalować do tego systemu, one muszą mieć jakby też taki dynamiczny cykl życia, żeby regularnie były aktualizowane, ponieważ jak zostaniemy z platformą, która nie będzie aktualizowana, no po 2 latach, ja myślę, że 2 lata to jest tak maks, będzie trzeba ją zaorać i postawić nową, więc to też jest ważne, żeby dobierać odpowiednio komponenty. Taka jeszcze tylko szybka dygresja, bo Magento jest też specyficzną platformą, jeżeli chodzi o społeczność. Tak jak to wspomnieliśmy na początku o tym blogu, który prowadzicie, to też Magento organizuje różnego rodzaju eventy, te co meetupy z tego Meet Magento są. Tu w Poznaniu ostatnio też brałem udział kiedyś organizowanym lokalnie, ale ono jest organizowane na terenie całej Polski. Także tam jest bardzo duża społeczność w internecie, można masę materiałów znaleźć, także jeżeli chodzi o takie wsparcie, no to Magento jest akurat taką bardzo prężną społecznością. Tak, no i Magento, z racji tego, że to jest open source, no to co też jest w sumie ważnym aspektem, klient jest właścicielem kodu, sklepu, co nie jest oczywiste w SaaS-ach i z racji tego właśnie, co powiedziałeś przed chwilą, jest dużo deweloperów, jest dużo software house'ów, które się zajmują rozwojem Magento i nie ma problemu ze znalezieniem kogoś, jeżeli z kimś nam nie jest po drodze, z kim akurat współpracujemy. Także to też jest in plus, czasami też in minus, bo tak naprawdę można trafić z deszczu pod rynnę, ale jeżeli... Jakiś wybór. Tak, lepiej mieć wybór, tak, zdecydowanie. No dobrze, to żeśmy trochę porozmawiali na temat samej platformy, natomiast platforma to nie wszystko, bo tak naprawdę największą zaletą Magento jest coś, co się nazywa marketplace, tak? Czyli ten marketplace, na którym są dostępne różnego rodzaju dodatki. Nie wiem, teraz chyba to idzie w 1000 już tych dodatków, które tam są możliwe do pobrania. I to jest coś, co jest naprawdę potęgą tej platformy, bo oprócz tego, że postawieniu sobie po tym prostym procesie implementacyjnym, który opisałeś, jak będziemy chcieli postawić sklep, no to dalej nie mamy kurierów, nie mamy płatności, nie mamy opinii, nie mamy rekomendacji, nie mamy mnóstwo rzeczy. Natomiast tutaj z pomocą przychodzi marketplace, na którym możemy sobie wybierać dowoli różnego rodzaju dodatki. No i teraz może gdybyś na przykładzie naszego modułu Przelewy24 powiedział, jak taki marketplace działa, jak zainstalować taki moduł, jak wygląda użycie takiego modułu w praktyce, gdybyśmy chcieli rozszerzyć funkcjonalność naszego sklepu i dostarczyć większą wartość dla naszych klientów. Tak, to jest podobnie jak z instalacją modułu, jest podobnie jak z instalacją Magento, z tą różnicą, że musimy przejść proces zakupowy na właśnie tym marketplace'ie. Ale on jest dostępny, ja przepraszam, ale dawno nie byłem w Magento w samym środku, to jest dostępne wewnątrz Magento, czyli ja sobie wchodzę po zalogowaniu do administracji, czy wychodzę na zewnątrz? Trzeba wejść na osobną stronę, link wrzucimy w opisie, jakoś tak, spokojnie. Nigdy nie pamiętam. Ja jestem zawsze przekierowywany z Magento Marketplace. Jest to bardzo proste, na zasadzie jak kupowanie e-booka. Są moduły bezpłatne, są moduły płatne. Wystarczy wybrać odpowiednią wersję Magento i kupić ten moduł. On się pojawia na naszym koncie. Pod modułem jest tekst, który trzeba skopiować, czyli instalacja znowu kompozerem i odpalenie kilku komend magentowych, żeby ten moduł się zainstalował. I to jest tyle. Przechodzimy później do konfiguracji. Także tylko tyle. Tylko tyle. Natomiast to może 2 słowa o konfiguracji, bo konfiguracja, żeby uruchomić jakikolwiek zewnętrzny moduł, trzeba mieć z tym dostawcą jakieś relacje, tak? Czyli na przykład na przykładzie Przelewy24
sama instalacja to jest tylko część, bo potem rozumiem w panelu, jak już będę miał ten moduł zainstalowany, poprosi mnie o dane dostępowe do systemu zewnętrznego, na przykład przelewów, czy dostawców, czy jakiegoś kurierów, czy nie wiem, impostu, czy jakichś innych dostawców zewnętrznych. Więc tu w międzyczasie trzeba będzie też zadbać o te relacje, czyli zawarcie umowy, uzyskanie loginu, hasła tak naprawdę, czy klucza do API w niektórych przypadkach, jak to jest. I dopiero wtedy po konfiguracji uzyskuję dostęp do pełnej funkcjonalności tego modułu. Dokładnie tak. Czasami można założyć sobie darmowe konto, jakieś testowe i sprawdzić ten moduł, czy to działa, ale przeważnie jeśli chodzi o dostawców zewnętrznych usług, to jest podpisanie umowy i wtedy dostajemy. Okej, a jak w tej mnogości różnych modułów dotyczących marketplace'ie wybrać te, które są wartościowe? Bo za chwilę zadam ci pytanie dotyczące najpopularniejszych pluginów. Natomiast zanim wybierzemy ten plugin, to na pewno mamy tam mnóstwo różnych pluginów. I skąd wiedzieć, które to są dobre, zaufane, dobre? Czy Marketplace, może inaczej. Zacznijmy od tego, czy Marketplace weryfikuje na wstępie wrzucone pluginy, czy to jest raczej otwarta platforma, gdzie każdy może dodać sobie swój plugin? Weryfikuje, ale na takim bardzo podstawowym poziomie, czy są standardy, czy nie ma. Takie podstawowe rzeczy weryfikuje, nie weryfikuje logiki biznesowej, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o takie bardziej skomplikowane moduły. Bo jeżeli mówimy o jakichś modułach do wysyłki maili przez SMTP, no to jest stosunkowo proste. Jeżeli mówimy o modułach, które są już rozbudowane pod B2B, no to ta logika potrafi najbardziej namieszać i żeby wybrać moduł, który z dużym prawdopodobieństwem będzie działał poprawnie, bo niestety są też takie, które potrafią nie działać zgodnie z opisem, to warto opierać się na przykład na opiniach, warto korzystać z modułów partnerów Magento, czyli firm, które na przykład tworzą tylko moduły pod Magento i się w tym specjalizują. Wtedy jest dużo większe prawdopodobieństwo, że to, co dostaniemy, będzie działało tak jak dokumentacja to mówi, i też łatwiej jest później o wsparcie, jeśli chodzi o jakieś poprawki. Także z punktu widzenia technicznego to najlepiej sprawdzić kod, ale tego się nie da. Znaczy przeważnie wszystkie firmy mają jakieś czy miesiąc, czy 2 tygodnie na sprawdzenie i wtedy jest zwrot pieniędzy, więc tutaj nie ryzykujemy, ale na to też trzeba uważać, bo instalowanie i odinstalowanie modułu to nie jest tak jak na Windowsie, że się coś usuwa, zawsze coś zostanie w bazie. Jak ktoś dużo testuje, to wtedy jest problem, że z tej bazy danych robi się taki mały śmietniczek i później nie wiadomo, co do czego jest. No to też jest, to też uczulamy, że to jest tak samo jak każdy inny App Store, tak? Czyli każdy sklep z aplikacjami trzeba uważać, tak? I nie ma na co klikać w ślepo i doinstalować, ile wlezie. Tu na szczęście jest ta bariera technologiczna, że tam jednak trzeba coś z tyłu zrobić, że to nie jest tak jak sobie na telefonie instalujemy, że po prostu kliknę 2 razy, mam zainstalowane. Tutaj trzeba trochę więcej zrobić, ale mimo wszystko tą świadomość trzeba zachować i nie brać wszystkich możliwych wtyczek tylko dlatego, że ma fajny opis czy fajne obrazki. Jeżeli ten dostawca jest nieznany, czy też właśnie tak jak mówisz ranking, czy tam oceny są niskie, to lepiej nie ryzykować. No, pamiętajmy, że to jest nasz biznes i to są na pieniądze nasza reputacja jako sprzedającego. Dobra, wejdźmy trochę może w głębiej w aspekty techniczne. Jeżeli już zaczęliśmy mówić o tym module Przelewy 24, to ma on dosyć rozbudowaną funkcjonalność, jeżeli chodzi o tą część płatniczą. Mamy tam Blika, czyli najpopularniejszą metodę płatności w Polsce. Mamy karty płatnicze i jednorazowe i w modelu rekurencyjnym one-cliki. Mamy też Apple Pay, Google Pay. Funkcjonalności jest mnóstwo. Mamy też dodatkowe usługi, tak jak Pay by Linki, systemy emerytalne. Mnogość jest duża. Jak to osadzić w sklepie i jak to najlepiej wykorzystać, żeby dla klienta to było jak najbardziej użyteczne i przyjazne w użytkowaniu, czyli innymi słowy, jak przekuć tą szeroką ofertę na konwersję, tak żeby przełożyło się to na lepszą sprzedaż i wydajniejszą. Moduł po instalacji, tak out of the box, daje możliwość, oczywiście po podpisaniu wszystkich umów, daje możliwość skonfigurowania płatności w taki sam sposób, jak mają te płatności
największe sklepy bądź marketplace'y, czyli tak jak powiedziałeś, jest Blik, są szybkie przelewy, są raty, jest Apple Pay, jest Google Pay, więc co wybrać, jak skonfigurować to? Moduł daje sporą możliwość konfiguracji. Można włączyć wszystko i niech ludzie sobie wybierają. Można też promować niektóre metody, włączać, jeśli chodzi na przykład o raty, można włączać i pokazywać informacje już na karcie produktu, preferować niektóre metody płatności, tak jak wspomniałeś, najpopularniejszy teraz Blik, można go wyciągnąć na samą górę na checkoutie i wtedy klienci nie muszą tego szukać gdzieś i klikać jeszcze dalej. Także głównie tutaj bym szukał jakichś takich możliwości konfiguracji, tak żeby to było optymalne. Co jest optymalne nie ma takiego jednego złotego środka, no bo jedni będą preferowali raty, bo mają jakieś droższe produkty sprzedają, a jedni będą preferowali Blika, bo to jest łatwe i takie impulsywne zakupy można wtedy dokonać bardzo szybko, tak? Jeżeli mamy już klienta, założył deskonto, złożył zamówienie, zapisał kartę, no to już w ogóle jest, może przyspieszyć, bo możemy też włączyć mu preferowaną metodę właśnie płacenia kartą bądź Apple Payem, bądź Google Payem i wtedy jedno kliknięcie i może już, jak już przejdzie do wyboru metody płatności, jedno kliknięcie i tak naprawdę może złożyć zamówienie. Tak, znaczy to jest jeszcze co warte podkreślenia przy tym module płatności, to nie jest taki moduł, który otwiera nam wejście na zewnętrzną bramkę płatniczą. Tu wszystko dostajemy w pakiecie, co jest osadzone na stronie, nie? Więc klienta zatrzymujemy w naszym ekosystemie, jako właściciel sklepu on zostaje u nas. To, co powiedziałeś, te metody płatności możemy sobie poukładać w różny sposób, ale to wszystko się dzieje wewnątrz sklepu. Klient nie jest w ogóle przenoszony poza, powiedzmy, na przykład do banku, wyskoczyć do banku, żeby zrobić przelew i powrócić z powrotem wraca do sklepu. I to też nam ogranicza ilość kroków w tym całym procesie płatniczym, no to jakby się przekłada na UX i na cały odbiór. Dokładnie. Można też ten moduł skonfigurować w drugą stronę. Jeżeli ktoś uzna, że lepiej dla klienta jest skonfigurować i wyklikać tego Blika bądź szybki przelew po waszej stronie, to też jest taka możliwość. Także tutaj mamy dowolność, co preferujemy. Jeszcze wspomniałeś o ratach i to jest też dosyć ciekawy przykład. To jest produkt, który dosyć ostatnio mocno promujemy. Przebudowaliśmy też jakby cały silnik dotyczący systemu ratalnego i w ogóle tej formy finansowania. Z takich ciekawostek, po zaimplementowaniu odpowiednim rat, bo to raty są specyficznym produktem, tak jak płatności odroczone czy raty, one muszą być prezentowane na karcie produktu, bo jeżeli one są prezentowane na checkoutie, to jest trochę za późno. Klient już przy produkcie, w szczególności tym wysokowartościowym, powinien te raty tam widzieć kalkulator ratalny. Natomiast przy dobrej implementacji to umieszczenie dobre rat właśnie w tym miejscu potrafi podnieść konwersję sprzedaży nawet o 45%. To mamy na przykładzie naszego jednego z klientów. I też taka ciekawostka, że klienci, którzy zobaczyli tą ofertę tego systemu ratalnego, robili zakupy o ponad 70% większej wartości niż porównywalne zakupy wykonywane innymi metodami. Czyli te raty są często niedoceniane, one się gdzieś tam z tyłu pojawiają na końcu w checkoutie jako jedna z opcji. Natomiast warto w tych miejscach, i to tak naprawdę wczoraj czytałem artykuł o tym, że niektóre produkty takie, które były kiedyś, w ogóle nikt nie myślał o tym, żeby zakupować na raty, na przykład bilety na festiwale, w tej chwili są sprzedawane w formie ratalnej, ponieważ takie są ceny, że organizatorzy oferują sprzedaż biletów w formie ratalnej. Także tutaj polecamy przeprowadzić analizę wykorzystania rat, bo naprawdę można na tym dużo skorzystać i to jest produkt, który przynosi dużą konwersję i podnosi wartość koszyka. Oprócz strony produktu można to pokazać tak naprawdę gdziekolwiek, gdzie pokazujemy produkty, tak? Ważne, żeby była cena wyświetlona produktu, to można też już pokazać ten widget z ratami i zobaczyć cenę. Tak, widget z ratami to jest coś takiego, co robiąc zakupy pewnie widzicie, to jest przycisk, który można sobie zasymulować kwoty miesięcznej opłaty w zależności od rozłożenia tego w ratach, od wpłaty wstępnej i to też jest bardzo ważne, bo żeby klient mógł sobie sam zobaczyć, jak to będzie wyglądać i podjąć odpowiednią decyzję.
Jakbyśmy przeszli jeszcze teraz do tej praktyki. Mówiłeś o dietach od brokuła. To jest chyba jeden z niedawnych wdrożeń, które robiliście. Już rozmawialiśmy przed programem, że to jest tak dobre wdrożenie, że niedługo będziecie je poprawiać. Ale to podejrzewam, zaraz pewnie się powiesz, skąd to potrzeby. Podejrzewam, że to jest na zasadzie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc akurat z brokułami idealnie to pasuje. Natomiast gdybyś nam powiedział, gdzie, jak dla diety od brokuła, to wdrożenie Magento, jaką przyniosło wartość biznesową, jakie były kluczowe elementy, może kluczowe też problemy, które napotkaliście w czasie wdrożenia, ale bardziej też mnie interesują to, jaka wartość została przyniesiona razem z tym wdrożeniem dla tej firmy. Wdrożenie już ma w sumie parę lat, ale faktycznie sklep jest cały czas rozwijany i tutaj cały czas jest coś do zrobienia. Samo przejście z dedykowanego systemu na Magento była wymuszona tym, że poprzedni system już nie dawał rady. On po pierwsze był wolny, po drugie dużo rzeczy trzeba było ręcznie wyklikiwać, nic się tam nie działo prawie automatycznie, więc bok już nie dawał rady i trzeba było przejść na coś innego. Decyzja padła na Magento z tego względu, że odpadała nam ta część sprzedażowa. Jedyne z tej części sprzedażowej trzeba było dorobić to, co jest polskie, czyli polskie faktury, korekty, a całą resztę mogliśmy się skupić na tej logice biznesowej, na której klientowi najbardziej zależało i przyspieszeniu. Największym wyzwaniem było zachowanie ciągłości, no bo jak wiadomo, Polak głodny to Polak zły, więc przerwa chociażby jeden dzień przy dostawach dla kilkunastu tysięcy ludzi skutkowałaby tym, że diety od brokuła byłyby zalane jakimiś niepochlebnymi, delikatnie mówiąc, komentarzami i to było takie główne wyzwanie. To się udało zrobić, jedyny przestój był tylko na import bazy. No i kolejną takim zyskiem biznesowym dla klienta była automatyzacja i klient po przejściu na Magento mógł realizować tak naprawdę 100% więcej zamówień. Tak mogę to w skrócie powiedzieć. No to rewelacyjny wynik biznesowy, jeżeli chodzi o wdrożenie. A dlaczego jakbyś mógł chociażby, nie wiem, może tam są jakieś tajemnice, coś szykujecie fajnego, ale może jakbyś uchylił rąbka tajemnicy, dlaczego już jakby podchodzicie do modyfikacji? Tak. No, konkurencja nie śpi. Cateringi dietetyczne w Polsce, szczególnie w Polsce, są bardzo popularne. Tych dużych graczy na rynku jest kilku i trzeba cały czas tworzyć nowe funkcjonalności i właśnie do tego idealnie nadaje się Magento, bo nie jesteśmy ograniczeni jakąś architekturą systemu. No i też cały czas pracujemy właśnie, pisząc te artykuły, o których wspominałem na początku, warto było sobie tą wiedzę poukładać, żeby później albo skorzystać przy takim, może nie rebrandingu, bo to dużo powiedziane, ale przy drobnych poprawkach, bo w Brokuła oprócz Magento mamy też aplikację, to wszystko musi być połączone, to musi być spójne, więc tutaj pracujemy nad ciekawymi rozwiązaniami UX-owymi, które myślę będą unikalne, jeśli chodzi o cateringi dietetyczne. Więcej niestety nie mogę powiedzieć, ale za, myślę, kilka miesięcy będzie fajna premiera. Super wdrożenie. Dobrze, Radku, zbliżamy się powoli do końca, także pozwolę sobie podsumować naszą dzisiejszą rozmowę. Po pierwsze, dowiedzieliśmy się, czym jest Magento. Magento jest to system dający duże możliwości, ale też dający konkretne wymagania, więc musimy się z tym liczyć, planując wdrożenie, że nie będzie to bardzo prosty projekt wdrożeniowy. Po drugie, Magento oferuje ogromne możliwości, jeżeli chodzi o marketplace, dodatkowe moduły. Tak? To jest niebagatelna przewaga, to są przez lata budowany marketplace, gdzie możemy pobrać sobie wszystko, co potrzebujemy, zarówno płatności, dostawców, to wszystko mamy podane na talerzu i możemy sobie to w łatwy sposób zintegrować
Natomiast musimy pamiętać, że właśnie ta integracja jest na tyle złożona w przypadku Magento, że warto skorzystać z firmy wspierającej, tak jak CloudRock, którą tutaj Radek reprezentuje, która pomoże nam w tym, aby zrobić to dobrze, aby na samym starcie nie narazić nas na kosztowne pomyłki. No i jeżeli chodzi o płatności w takich sklepach, no to mając dobry, certyfikowany moduł do obsługi płatności, jesteśmy pewni, że raz, że te płatności będą bezpieczne, dwa, że te płatności będą dobrze obsłużone. Płatności to nie tylko przyjęcie płatności, ale to jest też projekt posprzedażowy, czyli obsługa zwrotów, przeglądanie historii transakcji, generowanie raportów, to wszystko już jest w Magento, nie trzeba nigdzie wychodzić, aby te funkcjonalności dodatkowo wykorzystać. Także Magento jak najbardziej, raczej przy pomocy rąk profesjonalistów i można naprawdę bardzo dużo z tego osiągnąć, nie tylko w standardowym e-commerce, ale też w e-commerce takim troszkę bardziej out of the box, tak na przykład właśnie te projekty od Brokuła, gdzie dostajemy model subskrypcyjny, to znaczy pseudo-model subskrypcyjny, tak, bo kupujemy coś, co będzie z nami przez wiele dni, ale też udało się takie modele na Magento postawić. Dobrze, krótko na temat, właśnie o to nam chodziło. Bardzo dziękuję Ci za to, że byłeś naszym gościem. Również dziękuję wszystkim oglądającym, słuchającym. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was ciekawy. Zapraszamy Was do oglądania kanału Przecommerce. Będziemy dalej publikować, promować różne materiały związane z optymalizacją sprzedaży w e-commerce. W kolejnych odcinkach zobaczycie również Radka, gdzie pogadamy o optymalizacji sklepu od strony UX-owej. Tutaj też to, co wcześniej powiedziałem, Radek ma bardzo duże doświadczenie. Także subskrybujcie kanał, oglądajcie nas, interesujcie się tym, co będziemy dalej pokazywać. Dziękuję i do zobaczenia. Dzięki.